Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat tego, dlaczego koło w Waszym rowerze się krzywi i co może być powodem tego, że macie idealne, proste koło rowerowe i coraz bardziej widzicie, jak się one obraca na ośce, że jest takie falowanie, że one zaczyna pływać, czyli zaczyna jego obręcz być coraz bardziej krzywa. I co na to wpływa, że te koło Wam się krzywi lub zacznie się krzywić coraz mocniej? Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na to, że koło roweru Wasze się krzywi i może się krzywić, ma tendencję do krzywienia się, wpływa dużo czynników i jak sobie weźmiecie różne rowery u różnych osób, to na pewno zauważycie jedną taką ciekawostkę dużą. Dziewczyny, a mianowicie dziewczyny, którymi jeżdżą rowerami, mają mega krzywe koła, a co chłopacy jeżdżą, to mogą mieć te krzywe koła lub niekoniecznie. Bez szowinistycznych tekstów tutaj oczywiście. Tutaj chodzi o sposób użytkowania roweru, dlatego że dziewczyny mają w zasadzie to gdzieś i jeżdżą jak chcą i zaraz powiemy Wam, dlaczego one mają częściej krzywe koła lub ewentualnie Wy też macie krzywe koła, jeżeli robicie te czynności. Ale najpierw zwróćmy uwagę na materiał, z którego jest wykonana dana obręcz roweru, bo pamiętajcie, że krzywe koło roweru to tak naprawdę przede wszystkim będzie chodziło o obręcz. A mianowicie znaczenie tutaj ma materiał, z którego są one wykonane. Teraz koła stalowe, tak jak były kiedyś, no niekoniecznie to jest dobre rozwiązanie, dlatego że to było ciężkie i też tak samo się można było łatwo, może trochę ciężej, bo jednak stal była twardsza, skrzywić. Jeżeli macie koła aluminiowe lub ewentualnie z innego, droższego też stopu lekkiego, to zasada działa teraz praktycznie taka sama. Ile macie komór wzmacniających Wasze koło roweru, to takie będzie one też sztywne i odporne na skrzywienia. Innymi słowy, jeżeli Wasze obręcz koła roweru wygląda w ten oto sposób, czyli tak naprawdę dwa boki, tam gdzie hamulec łapie typu brake, to naprawdę to Wasze koło nie ma żadnej komory. No i wtedy one najłatwiej może się zginać, bo tak naprawdę nic go dodatkowo nie usztywnia. Jeżeli dojdzie jakaś jedna belka łącząca te dwie podpory, czyli tak jak widzicie na zdjęciach, coś co będzie łączyło dwie boczne ścianki Waszej obręczy, to już będzie jedna dodatkowa komora, która będzie dodatkowo usztywniała. I pamiętajcie, tych komór może być różna ilość. Mogą być jedna komora, mogą być 2, 3, 4, nawet 5 komór może być w Waszej obręczy koła. I każda ta komora to jest taki poziom, który będzie łapał i dodatkowo usztywniał to koło, aby one było po prostu sztywne i nawet jak go pieprzniecie o ścianę centralnie, jak jedziecie, czy o krawężnik, no to ono się nie będzie krzywiło, dlatego że te komory właśnie będą spinały, tam się nic nie przekrzywiało. Innymi słowy, im więcej komór ma Wasze koło rowerowe, w zasadzie obręcz, tym bardziej będzie ona wytrwała i mniej podatna na skrzywienia. Komory to też osobna sprawa, dlatego też są różne technologie, jak wygląda obręcz roweru. Mogą być to typu V, czyli przypominające literkę V, czyli taka stożkowa, bardziej podłużna, gdzie tych komór można narąbać jej więcej i ona będzie też dodatkowo tym V-ką trzymała, usztywniała to wszystko, ewentualnie typu U, czyli jak literka U. Ale aż na to nie patrzcie, szczególną uwagę zwracajcie na to, ile komór ma Wasza obręcz koła. Następna bardzo ważna sprawa to nie zawsze macie krzywe koło, a wydaje Wam się krzywe. A o co tutaj chodzi? Mianowicie, jeżeli założycie źle oponę, czyli w jednym miejscu opona bardziej weszła swoim kołnierzem tam, gdzie powinna w obręcz, w felgę koła, no to wtedy w tym miejscu powiedzmy, że ona będzie głębiej zahaczona. Natomiast w tym miejscu naprzeciwko, gdzie ona nie weszła, czyli wystaje taki odstający, no to powstanie wtedy falowanie. Czasami opona może być źle założona w obręczy koła, że z jednej strony dobrze weszło, a z drugiej strony troszeczkę nie wszedł tam fartuch, gdzie powinien i wystaje taka górka. I wtedy właśnie jak będziecie kręcili kołem, no to będziecie też widzieli falowanie, mimo że obręcz może być prosta, ale falować może sama źle ułożona wewnątrz obręczy opona. Czyli jak sobie sprawdzić najlepiej, czy koło jest proste czy krzywe? O tym nagrałem kiedyś już dawno temu osobny filmik, ale w skrócie powiedzieć Wam mogę tak, że patrzcie, jeżeli macie typu V-braki czy szczękowe hamulce, to czy klocek hamulca zbliża się do obręczy koła, jak kręcicie tym kołem, czy stoi w tej samej pozycji. Bo jak patrzycie sobie na widełki Waszego roweru, no to wtedy jak opona jest krzywa, no to ona będzie falować. Ale żeby wyczaić, czy Wasze obręcz koła jest krzywa, no to najlepiej właśnie sobie albo musicie postawić rower na nóżce, obrócić do góry nogami, zakręcić i przystawić na jakąś jedną długość zablokowaną pozycję, śrubokręt, nie wiem, kredę, albo po prostu sprawdzić sobie typem hamulca, czy do niego się coś zbliża, czyli czy jest jakieś tam falowanie. Nie najczęstszy powód, dlaczego koła roweru się krzywią, ale często występujący jest to waga samego użytkownika, czyli osoba, która jedzie na danym rowerze, może jest zbyt ciężka do danego typu
nie tyle roweru, co kół na tym rowerze. I tutaj nie chodzi o wielkość tych kół, chodzi o to, że po prostu nie każde koło ma wytrzymałość na daną wagę. Ktoś waży 150 kg i zacznie sobie jechać rowerem, no to ten rower będzie obrywał na każdej nierówności dużo mocniej niż jakby jechała na nim osoba lżejsza. Czyli jak jesteście, powiedzmy sobie, bardziej słusznej wagi, inaczej mówiąc grubasami, no to powinniście po prostu wziąć sobie rower specjalnie dobrany, wzmocniony, z większą ilością komór, oczywiście grube szprychy, dosyć gęsto naplecone, żeby tam się nic dodatkowo nie krzywiło. Natomiast jak są takie zwykłe koła rowerowe, standardowe, randomowe, no to wtedy one będą obrywały właśnie na każdym, nawet jak będziecie jechali kocimi łbami, to one już będą tam trochę być może niefajnie pracowały i się letkie skrzywienia łapać. Najczęstszy powód, dlaczego koło rowerowe się krzywi, najczęstszy z najczęstszych to jest taki, że zjeżdżacie z krawężników, bo nie wszędzie są ścieżki rowerowe, że jest gładziutko. Zjeżdżacie, jedziecie po chodniku albo podjeżdżacie pod krawężnik, czyli tak naprawdę podskakujecie przednim kołem, tylnie tam wiadomo, że piernicznie w ten krawężnik, albo zjeżdżacie z tego chodnika na ulicę czy na jakieś coś innego, czyli z wysokiego krawężnika, który ma tam tych kilkanaście centymetrów, zjeżdżacie i uderzacie tymi kołami i to właśnie krzywi koła. Czyli przednie bardziej dostaje, jak podjeżdżacie pod krawężnik i nie podciągacie tego koła po tym pieprznięciu, a tylnie, bo wasze dupsko waży plus ten cały rower. I jak zjeżdżacie, to uderzenie tylnego koła jest o tą podstawę i tak samo jest tu duże wykrzywienie. Jeżeli chcecie mieć długo proste koła, to nigdy nie jeździcie i nie skaczcie po krawężnikach, ani po nie nie wjeżdżajcie. Po prostu podnoście rower i znoście z wysokich krawężników. To naprawdę bardzo długo przedłuży żywotność prostych waszych kół. A to najczęstszy jest powód, dlaczego te koła są coraz bardziej krzywe. Kolejny powód, o którym rzadko w zasadzie się mówi, ale to jest fakt, dlaczego wasze koła mogą być krzywe dużo szybciej, a mianowicie niedopompowane macie opony, a w zasadzie dętki. Jeżeli macie zbyt mało powietrza w kole, to jest taki, no wiecie, półkapeć, nie? I jeżeli w coś twardego uderzacie tym kołem, na kamień, najeździecie na korzeń, czy w ten krawężnik nieszczęsny, no to wtedy te zgięcie nie wytrzymuje tego, poduszka powietrzna po prostu nie wytrzymuje tego uderzenia i ona zagłębia się, te uderzenie, aż do obręczy koła, czyli tak naprawdę uderza coś twardo w obręcz waszego koła i też powstaje wykrzywienie. I analogicznie jak jedziecie po jakichś tam drogach naszych koślawych, no to wtedy jak jest niedopompowany rower, no to aż do felgi dochodzą te bicia, na których wyjedziecie na tych nierównych drogach i też właśnie to robi coraz większe przekrzywienie waszego koła. No i ostatni z takich powodów, mianowicie jest to analogicznie trochę, co było w punkcie poprzednim, a mianowicie jeżeli jeździcie gdzieś po leśnych ścieżkach lub jakichś ścieżkach, gdzie możecie wjechać na kamień, czyli jedziecie fajnie szybko, ale jakoś kamienia nie zauważyliście i on strzeli w wasze koło, a był na tyle duży, że wiecie, takie czuć uderzenie było twarde, to prawdopodobnie on też walnął po waszej obręczy mimo tej napompowanej opony. To samo jeżeli jeździcie po lesie i co trochę są jakieś korzenie, czy po koci łbach byście się rozpędzali i tam nagle te boczne, bo tutaj chodzi nawet nie tyle, że kocie łby tam bitem wam cały czas równomiernym daje i on by nie krzywił waszego koła. Problem pojawia się w tym, jeżeli wy jedziecie prosto obręczą koła, a nagle macie skrzywienie, czyli teren po prostu trochę jest taki pod ukosem, można by powiedzieć, ale wy dalej macie sylwetkę prostą. To nie kung fu, to pokazana pozycja waszego roweru. Czyli wiadomo, że w tym miejscu kontaktu waszej opony koła w danym miejscu jest tak naprawdę ciśnienie na jedną krawędź obręczy koła. Bardziej oczywiście poduszka powietrzna z waszej dętko opony to trochę kompensuje, ale nie tak w 100%. I wtedy jak bardziej na jednej krawędzi jedziecie opony, czyli tak naprawdę nierówne są jakieś tam tereny, ale to szczególnie chodzi jak po tych kamulcach jedziecie, po tych korzeniach i po tego typu na przykład jakichś grajdołach, gdzie czasami bokiem bierzecie jakiś głęboki lejek z kałużą i tak dalej, no to właśnie tam jest większe ciśnienie, obciążenie po prostu na jedną krawędź waszego koła i wtedy jak takie ruchy boczne macie też i tak dosiadacie tym ciężką swoim ciężarem, no to wtedy właśnie te skrzywienie też może postępować. Jak są szczególnie jeszcze takie jakieś bicia tam kamulce i coś dodatkowo, to wtedy tą jedną krawędź właśnie bardziej ona odchyla. I w zasadzie to tyle. To są najważniejsze powody, dlaczego koło rowerowe się krzywi. Jeżeli nie będziecie jeździli po krawężnikach, będziecie starali się tam wnosić i znosić rower, starali się omijać korzenie i kamienie, no to wtedy raczej wasze koło roweru nie powinno się tak mocno krzywić. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego filmu, napiszcie to poniżej w komentarzu. Dzięki za jego obejrzenie. Zapraszam na następny. Cześć!